Cześć, nazywam się Piotr Łukaszewski. Jesteśmy na kanale Custom Guitar Tones w studiu Custom 34 w Gdańsku. Piękne studio, świetnie wyposażone w nieprawdopodobną kolekcję wzmacniaczy i jeszcze bardziej nieprawdopodobną kolekcję mikrofonów. Ale po co tu jesteśmy? Dzisiaj przedstawiam Wam kolejny wzmacniacz, który będziemy zbierać dźwiękowo, mówiąc po polsku, albo capture'ować w języku uniwersalnym. Jest to Morgan AC20. Już sama nazwa AC20 sugeruje, że jest to brzmienie bardziej w kierunku wzmacniaczy brytyjskich i bardziej w kierunku wzmacniaczy typu Vox. I tak dokładnie jest. W przedwzmacniaczu dwie lampy 12X7, w końcówce mocy dwie lampy EL84. Czyli dokładnie te same lampy, które mają wzmacniacze Vox AC30 i Vox AC15, tylko w wypadku Vox AC30 te lampy są 4, tutaj akurat dwie. I co to za ciekawy wzmacniacz? Morgan to jest jeden z poważniejszych graczy na rynku wzmacniaczy butikowych, który jakby bazowo wyszedł od konstrukcji typu Vox, ale moim zdaniem ją udoskonalił. Nie wiem, czy jakoś znacznie, czy to jest jakieś, powiedzmy, 10% udoskonalenie. Jedno jest pewne, te zmiany wyszły na pewno temu brzmieniu na lepiej. I dzisiaj zajmiemy się tym wzmacniaczem. Będziemy go capture'ować w trzech odsłonach, w barwie czystej, w barwie scrunchowanej, czyli takiej przełamanej, gdzie ten czysty ton zamienia się już w ton przesterowany, i w barwie przesterowanej, aczkolwiek od razu chcę Was uprzedzić, nie jest to barwa high-gainowa. To jest przester bardziej z takim ziarnem typu fuzz niż typu mega przesterowany wzmacniacz typu Friedman. W swojej klasie nieoceniony, doskonały wręcz, i myślę, że to będą jedne z ciekawszych próbek na naszym kanale. Jako uzupełnienie tego brzmienia do konkretnie tego wzmacniacza szukaliśmy różnych zestawów kolumn, które mamy w studiu, i padło na kolumnę firmy Sword. To jest jednogłośnikowa kolumna z głośnikiem dedykowanym dokładnie do tej kolumny. Nie umiem Wam powiedzieć, czy to jest głośnik na moje ucho bliżej mu do głośnika typu Greenback niż na przykład do głośnika typu Vintage, ale jest to jakaś indywidualna, customowa konstrukcja głośnika robiona dla firmy Sword. Bardzo ciekawa konstrukcja, oczywiście z otwartym tyłem, i z wielu kolumn, których używaliśmy, żeby sprawdzić wzmacniacz Morgan, akurat ta przypadła nam do gustu najbardziej. Wydaje nam się też najbardziej uniwersalna. Mikrofony to klasycznie Shure 545, czyli protoplasta Shure'a 57, o moim zdaniem ciekawszym brzmieniu. Pojemnościowy mikrofon Neumanna 47, ten akurat odkupiony od studia Abbey Road z ich pięknej kolekcji EMI. Bardzo dobry mikrofon z lat 70. I trzecim mikrofonem do zestawu jest mikrofon wstęgowy AEA 92. Przymierzaliśmy się też tutaj brzmieniowo do mikrofonu Royers 121 i ten, wydaje się, jeszcze bardziej naturalny sposób oddaje brzmienie tego zestawu. Generalnie, jeżeli chodzi o regulację w tym wzmacniaczu, to wyboru za dużego nie mamy, ale to dobrze. Co to znaczy? Mamy jedną głośność ogólną, tak zwany master volume, mamy jedną głośność kanału i w tym wypadku ta głośność zachowuje się jak gałka gain w przypadku klasycznych konstrukcji lampowego wzmacniacza. I trzecią gałką jest gałka barwy, ale nie jest to barwa tonu, tylko jest to cut, czyli cięcie górnych częstotliwości zjeżdżając od góry pasma. Czyli jeżeli zaczynamy
tą gałką regulować, to zaczynamy ciąć najwyższą górę i ta góra zjeżdża coraz niżej, aż podejrzewam w okolice tam, nie wiem, 500 Hz, gdzie już tej góry kompletnie nie będzie. To jest akurat regulacja barwy rodem ze wzmacniacza Vox AC30 Top Boost i tutaj w tej konstrukcji sprawdza się równie dobrze. Mamy jeszcze dwa przełączniczki. To są przełączniki od przestrojenia dolnych częstotliwości z jednej częstotliwości na drugą. Próbowałem znaleźć gdzieś w internecie, jakie to są częstotliwości. Niestety nie znalazłem, ale to nieważne, bo to na moje ucho jest to gdzieś raz w okolicy 100 Hz, a raz w okolicy tam 150 Hz. I drugim przełącznikiem jest przełącznik góry, czyli też dokładnie to miejsce, w którym góra ma swój pik. I też na moje ucho jest to między 2,5 kg a 1,5 kg, mniej więcej. I to bardzo dobrze jakby definiuje to brzmienie. Aby zaprezentować Wam wzmacniacz Morgan, będę używał gitary Fender Custom Shop, z tym, że to nie jest typowy Stratocaster, bo jest to Stratocaster na dwóch humbuckingach. Na dwóch humbuckingach dlaczego? Ponieważ ten wzmacniacz jest na tyle uniwersalny i na tyle ciekawy w różnych odsłonach, że musiałbym co chwilę zmieniać gitary, a to Telecaster, a to Stratocaster, a to najlepiej jakiś Gibson z pick-upami typu humbucker. Więc zdecydowałem się wziąć ten instrument, żeby pokazać Wam kolorowość i różnorodność brzmień i uniwersalność tego wzmacniacza. To jest typowy Stratocaster, nie ma w nim nic nadzwyczajnego. Poza tą opcją, którą niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, że ma dwa humbuckery i w pozycjach środkowej humbuckery zamieniają się na single i wtedy grają dwa single i w pozycjach przejściowych mamy albo singla stąd, albo singla stąd. W pozycjach skrajnych mamy klasyczne gibsonowskie rozwiązanie, czyli szeregowe humbuckery. Oprócz tego volume, ton i to wszystko. I teraz wracamy do tego, o czym mówiłem, czyli do brzmienia, gdzie volume samego kanału ustawiony jest bardzo delikatnie, a master więcej. I ta barwa jest barwą taką czystą, prawie nieprzełamaną na przester. Posłuchajcie. Piękny ton, bardzo klarowny, znakomicie wpisujący się jakby w dynamikę i w charakter piosenki. I teraz zobaczcie, jak reaguje na samą zmianę przystawek w gitarze. Najpierw zacząłem od kombinacji dwóch pick-upów, teraz pick-up neckowy w wersji humbucker. Piękny, okrągły, z bardzo uwypuklonym środkiem. Teraz humbucker w pozycji bridge. Dźwięk ciągle czysty, ale już nieznacznie przełamany. Czyli co? Czyli wzmacniacz bardzo dobrze reaguje na sam sygnał gitary. Tego typu wzmacniacze doskonale czytają też kostki. Jeżeli przed tą barwą tego wzmacniacza, czy w przypadku prawdziwego wzmacniacza, czy w przypadku Capture'a, którym się zaraz zajmiemy, ja bardzo dobrze słyszę reakcje na fuzy, na dodatkowe overdrive'y, nawet aż na przesterowania typu distortion. Teraz co robię? Drugi Capture to będzie odsłona druga, gdzie dodam gainu, a wycofam głośności. Barwa numer 2, gdzie głośność jest w połowie, a master został lekko wycofany. Ta barwa to już jest typowy crunch. Od gitarzysty zależy, jak mocno będzie na tej gitarze grał. Od czystego albo półczystego, aż do przesterowanego, tam typu Rolling Stones czy AC/DC. Zobaczcie sami. Pick-up bridge'owy, humbucking.
humbucker w pozycji gryf. Teraz kombinacja pick-upów. Tutaj dźwięk się wyczyści, ponieważ sygnał gitary spadnie, co od razu usłyszycie. Bardzo dobry ton, bardzo dobry zawodowy ton. Barwa numer 3 to jest już ekstremalne ustawienie tego wzmacniacza, czyli jakby poziom wejściowy na max, gałka volume kanału na max. Oczywiście trzeba było to ciutkę zrekompensować gałką głośności master, aczkolwiek to jest kwestia zupełnie indywidualnego ustawienia. My, przygotowując capture'y, ustawiamy ten master volume w takiej proporcji, żeby głośnik dedykowany, w tym wypadku z firmy Sword, nie przesterowywał się sam, tylko w dynamiczny sposób oddawał jakby moc wzmacniacza. Nie? To jest ważne, żeby ten parametr pod tytułem przester głośnika nie wchodził w integralną część brzmienia. Nie? Czasami jest to efekt pożądany, ale w przypadku, kiedy robimy capture'y, nie. Tu gramy na kombinację mikrofonów i na dobre, dynamiczne brzmienie samego wzmacniacza. I teraz zobaczcie, to jest opcja full. Pick-up bridge'owy. Pick-up neck. I teraz neck z lekko wycofaną gałką volume. Piękny ton, bardzo plastyczny i kombinacja humbuckerów i pojawi się bardzo ładna twangowa góra. Bardzo dobry piec, bardzo dobry ton, świetny wzmacniacz. Czyli jak widzicie i słyszycie, wzmacniacz Morgan AC20 jest niedaremno bardzo poszukiwaną konstrukcją na rynku wśród czynnych gitarzystów. My również przygotowując capture'y do sprzedaży, do prezentacji dla Was, byliśmy pod wielkim wrażeniem tego wzmacniacza. To jest brzmienie bardzo uniwersalne i na swój sposób ponadczasowe. Staramy się tak przygotować te brzmienia, żeby i w takich odsłonach i ujęciach, żebyście mogli podłączyć swoje ulubione instrumenty i mimo wszystko przeczytać to brzmienie w Waszych rękach i poprzez Wasze gitary. Tak będziemy się starać przygotować te capture'y, żeby niemalże od razu nadawały się do nagrywania, do grania prób i do grania koncertów. Ten wzmacniacz szczególnie zapadł mi w sercu, bo jest to bardzo dobry sound.